Wow, jaka jakość! No masakra, czuję się jakbym siedział w kinie i oglądał film z drona, a nie latał w goglach. No niesamowite, latam właśnie DJI Mini 2 i jestem po prostu w szoku. Te gogle to są gogle do każdego drona, nie tylko do DJI Mini 2, więc zapraszam na odcinek. Przełomowa sprawa, jeśli chodzi o te gogle. Do każdego drona można je zastosować. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest tak naprawdę obudowa, do której wsadza się telefon, który służy nam jako ekran, ale to nie jest zwykła obudowa taką, jaką można kupić za, ostatnio widziałem, za 13 zł takie gogle VR, które są totalnie beznadziejne, mają dwa beznadziejne szkła, jeszcze trzeba mieć aplikację, która podzieli nam ekran na dwa. Wiadomo, że do dronów takich aplikacji oprócz Litchi nie ma. No i tutaj oczywiście tracimy na jakości, a tutaj mamy, patrzcie, jedno szkło, które wyświetla nam pełny obraz z telefonu, czyli jak mamy Full HD telefon, to wyświetla nam się po prostu Full HD, jeden ekran widzimy. Wrażenia są takie, jakbyśmy siedzieli sami w kinie, przy dużym ekranie o wysokiej rozdzielczości, totalna odcinka, ekran jest olbrzymi. Jeśli miałbym porównywać do gogli na przykład DJI, tych białych takich, w których latałem Maviciem 2 Pro, to tu jest jeszcze lepsza rozdzielczość i jeszcze większy ten obraz. Już nie mówię o goglach FPV, tych czarnych od DJI, do których tak naprawdę nic nie podłączymy oprócz drona cyfrowego. Albo FPV, albo takiego, wiecie, zrobionego. A w tych goglach, proszę bardzo, Maviciem Mini, można Airem, można Maviciem, można Phantomem, można Autelem, Xiaomi, Habsanem i każdym innym dronem, który ma po prostu kamerkę i aplikację, która wyświetla nam obraz tego drona. A nawet jeśli ktoś ma racera, słuchajcie, analogowego, to jeśli ma taki odbiornik, który można podłączyć do telefonu, to jest odbiornik na 5,8 GHz, nazywa się to ROD G02, akurat ten jest, to proszę bardzo, ja już tutaj wyczaiłem, że można sobie wsadzić, proszę bardzo, w ten pasek i proszę bardzo, mamy odbiornik analogowy na 5,8 GHz, wystarczy teraz podłączyć po prostu kabelek do telefonu i można latać analogiem, także to już jest coś. Już nie mówię o tym, że pomijając wszystkie drony, w ogóle ten świat dronów, takie gogle możemy sobie założyć i na przykład odciąć się zupełnie od otoczenia, bo w tym momencie sobie oglądamy sami, mamy prywatny seans po prostu w kinie 4K. Proszę bardzo, najlepiej się położyć na sofie, można sobie coś włączyć fajnego, jakiegoś Netflixa. Wrażenia są niesamowite, naprawdę. Ciężko to pokazać będzie w filmie, bo zaraz pójdę sobie trochę polatać tymi dronami i pokazać Wam. Będę Wam musiał po prostu opowiedzieć o tych wrażeniach, no bo inaczej się nie da. Oczywiście będę nagrywał obraz z telefonu, także później jakoś tutaj kamerą pokażę mniej więcej Wam, jak to wygląda. Jeśli ktoś ma wadę wzroku i na przykład nosi w okulary, no to proszę bardzo, nie musi zdejmować. To jest fajne. Jest tutaj tyle miejsca, są tak komfortowe te gogle, że mieszczą się po prostu razem z okularami. Jeszcze mamy trochę luzu, także to już jest w ogóle szał pał. Magimask, bo tak one się nazywają, to są gogle tak naprawdę, które zaprojektowało dwóch norweskich studentów przy współpracy z najlepszymi optykami z Norwegii. To był projekt w ogóle na Kickstarterze i to już ruszyła pełna produkcja. Ludzie to kupują, dosyć mocno im to schodzi, nawet trzeba czekać. Chyba $120 albo 129 kosztują te gogle, także to nie jest duża cena za takie możliwości. Oczywiście link w opisie umożliwi Wam kupno tych gogli $10 taniej, jakby ktoś chciał. No i co? Ja jestem generalnie mega zadowolony, bo czegoś takiego mi naprawdę brakowało. Do każdego drona, gogle, FPV, wrażenia niesamowite, idziemy trochę polatać. Dobra, czas na jakieś małe latanko w goglach. Mam tutaj oczywiście 5-calówkę w analogu FPV, DJI R2S, no i DJI Mini 2. I od Mini 2 zacznę. No dobra, i co teraz trzeba zrobić? Odsuwamy gogle, wkładamy sobie swój telefon, proszę bardzo, tu jest taka regulacja, także każdy telefon będzie pasował. No i podłączamy kabel, to jest akurat USB-C.
Proszę bardzo. Powinna nam się wystartować aplikacja. Tak, DJI Fly. Proszę bardzo, wszystko działa, fajnie widać. Także zasuwamy i można latać. Nie no, ten obraz jest po prostu kosmos. Dobra, wszystko gotowe w takim razie. Zakładam radyjko. Proszę bardzo, tak dziwnie, trochę bez telefonu. Zakładamy gogle. Super jakość, już widzę. I start. Proszę bardzo. FPV miniaczem. No teraz to jest FPV. Ha! Zaraz przełączę go jeszcze w tryb FPV, bo teraz jest w trybie śledzenia. I tak jest zarąbiście, no po prostu jest taka jakość. Kurczę. Szok. Ekstra. Proszę bardzo, można sobie podlecieć. Gdzieś tutaj, aha, tutaj mogę mieć słaby zasięg za blokami, więc nie będę szalał. Ale naprawdę jest fajnie. Można sobie latać, delektować się, proszę bardzo, widokami. O, tego nie ma w FPV normalnym. W DJI FPV jest coś takiego, że można sobie w dół kamerkę wziąć. Proszę bardzo. O, 30 metrów maksymalny limit. No tak, latałem ostatnio w Warszawie blisko lotniska. Dobra, no słuchajcie, działa to naprawdę rewelacyjnie. Musicie mi uwierzyć, że jakość jest doskonała. Doskonała, super widać. A teraz pokażę Wam. Można sobie przełączyć w tryb FPV, ale żeby to zrobić, trzeba po prostu rozsunąć tutaj delikatnie. No to jest ten minus. To jest ten minus, ale jaki tam minus? Proszę bardzo. Tryb FPV. Cyk. Zamykamy. Kino. Już jesteśmy w trybie FPV. No, to FPV jest jakie jest, wiadomo, to jest miniacz tylko. Ale proszę bardzo, o tu jedzie samochód i robimy teraz taki fajny tutaj w prawo, zwrot. Jest? No jest. No dobra, w tym trybie to wiecie jak się lata. Troszkę wolno i troszkę jakby nienaturalne to FPV jest, ale odczucia są naprawdę bardzo fajne. Na pewno lepiej się lata niż patrząc w telefon w tym trybie, bo czujemy jakbyśmy tutaj byli. Nie wiem, czy mi się tutaj uda wlecieć, bo wiecie, no jednak to latanie to jest troszeczkę inne, to nie jest to, co normalne FPV, ale proszę bardzo, dałem radę. Jeszcze może przez brameczkę uda się przelecieć, nie wiem, czy ryzykować. Ostatnio jak chciałem przelecieć, to skończyło się to tak, że mało nie rozwaliłem tego miniacza, no ale dobra, proszę bardzo. Jest, nawet skosiłem troszeczkę traf, także da się, absolutnie. W tych goglach jest po prostu rewelka. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No dobra, to w takim razie zobaczyliście jak wygląda latanie w DJI Mini 2. Era 2S nawet nie będę uruchamiał, bo to jest to samo po prostu. Ale przeliczymy się w takim razie w analogu. Racerem analogowym 5-calówką. Dobra, trzeba wrócić. No dobra, czas na 5-calówkę w takim razie. Tutaj będę startował. Już jest podłączony pakiet, radyjko działa. Aha, musimy sobie wsadzić tylko odbiornik, ten Rode G02 ja mam akurat. Może to być 1, obojętnie, one w sumie tak samo działają, bo kiedyś sprawdzałem. Testowałem, podłączamy sobie kabel. Ja co prawda mam taką toporną przejściówkę z USB dużego na USB-C, ale trudno, działa. Aplikacja Go FPV się nazywa, proszę bardzo. Klikamy OK. No, wyłączyłem niechcący, proszę bardzo. Jeszcze raz klikamy OK i już mam obraz. Proszę bardzo. Obraz, nie wiem czy to widać, ale wyświetla mi się teraz na telefonie ekstra. No i co pozostaje? Zamknąć to wszystko ładnie, tutaj ustawić. Proszę bardzo. Tak, tak. Pewnie nie widać. No i co, włączam. Nakładam radio i lecimy. Super, widać obraz, OSD, wszystko nam się wyświetla. Także startujemy. Wow! No i co? No muszę powiedzieć, że jakość jest
troszeczkę gorsza jednak niż w moich poprzednich goglach, czyli w Fatsharkach HDO. No powiedziałbym, że no dużo nawet gorsza, ale spokojnie da się latać. Może bez jakichś nie wiadomo jakich szaleństw, bo jednak ta rozdzielczość wydawałoby się, że powinna być dobra, bo skoro telefon ma duży ekran z dużą rozdzielczością, to i jakość powinna być tutaj super lepsza, ale nie, no bez przesady, że będzie lepsza niż w Fatsharkach. To jest akurat nierealne, ale da się polatać w analogu. Ja to po prostu chciałem, wiecie co, udowodnić Wam, że da się. Da się. Można sobie gdzieś tam pośmigać, ale tych szczegółów no nie widać tak bardzo jak na Fatsharkach czy na jakichś lepszych goglach. Nie wiem jak z takimi tańszymi goglami, bo nigdy nie latałem, bo są te takie pudełkowe gogle, ale no w tych no słabo. Znaczy to jest wina tak naprawdę tej aplikacji całej tego urządzenia. Ale da się, proszę bardzo. Da się. No i to by było chyba na tyle. Mówiłem, że się da. Oczywiście, że się da. Może nie jest taka super jakość jak w lepszych goglach, ale chodzi o wszechstronność zastosowania tych gogli. Także genialna sprawa. Oczywiście wolę latać takim dronem w tych goglach, bo po prostu te doznania są niesamowite. Możemy się gdzieś tam wypuścić daleko albo i blisko, gdzie chcemy i delektować po prostu super jakości widokiem z drona. Musicie mi uwierzyć na słowo, bo nie da się inaczej tego przełożyć po prostu w filmie. Rewelacja. Jeśli latacie dronami, chcecie mieć trochę więcej doznań z latania tymi dronami właśnie poprzez takie gogle, na przykład jeśli robicie zdjęcia do fotografii dronowej, jak najbardziej, bo wtedy dużo lepiej to widać wszystko i do takiej rekreacji czy do nagrywania filmów, tylko bym powiedział na takim wyższym pułapie trochę, gdzie nie trzeba co chwilę kontrolować wzrokiem tego drona, żeby nie wlecieć w jakieś linki, no to jest genialna sprawa. Naprawdę zastosowań jest tutaj wiele i oczywiście to, co wspomniałem, oglądanie filmów po prostu. Nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy, tu jest taka zaślepka, jak się ją wyjmie, to oczywiście widać wtedy kamerę telefonu i wtedy tych gogli możemy używać do tak zwanej rzeczywistości rozszerzonej. Nawet w zestawie są takie karty, jak się przyłoży tą kartę wtedy tak mniej więcej w okolice gogli, to nagle na tej karcie wyświetlają nam się jakieś tam obiekty, które można sobie, wiecie, obracać, przyglądać się z bliska. Super to działa. Z filmami 360 te gogle też działają super. Także ja bardzo polecam. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Pozdrony dla wszystkich, dajcie łapkę w górę. Cześć!